sobie. I także w międzyczasie założyłem chromowaną ramkę starą na przedniej szyby. No i chyba teraz słychać efekty tej przedniej ramki. No tak to jest właśnie z takimi starymi autami, że to ciągle coś. Świst jest niesamowity. Stara uszczelka, która już jest troszkę obkurczona. Trzeba będzie wymienić po prostu uszczelkę przednią na nową. No i ta ramka po prostu też nie dolega idealnie, więc tam gdzieś się jakieś zawirowania, tutaj szczególnie z prawej strony, jakieś zawirowania się wchodzi to wszystko i no i świszczy, no po prostu świszczy. Oj tak, dobra, jedziemy nie na przegląd, tylko na zbieżność. Jeszcze raz sobie sprawdzić wszystko i już powoli cacy będzie. Minimalnie z tyłu, tak? Minimalnie lewe koło, prawe jest w normie, lewe jest praktycznie też w normie. To jest takie delikatne, że przetoczy jeszcze raz i może wskoczyć. No możemy z lewej coś spróbować, nie? Aha, że jeszcze raz przód tył i może wskoczy, tak? To jest tak minimalna waga, że może... Jestem w szoku, nie? Bo mówię, na sznurek i na metrówkę ustawiałem. Tak, bo z tyłu skracałem wahacz, ten wleczony, nie? Także tam... Bo on w CLK jak się obniży, to tylny wahacz robi się na wprost, nie? I cofa koło zajebiście. Wskoczył w całość, no i kurczę. Nie ruszamy tego już. Dobra, super. No i przód trzeba na pewno będzie, bo z przodu już mi się nie chciało walczyć, bo to musiałem podnieść, opuścić, zdjąć koło, nie? No i co? I można powiedzieć, że pełen sukces z tą modyfikacją tylnego zawieszenia. Ogólnie takie moje spostrzeżenia to w internecie mamy dostępne regulowane wahacze do tego zawieszenia Mercedesa. Z tym, że to są wahacze poprzeczne i to są wahacze górne do ustawiania zbieżności. No bo patrząc tak na szybko, na krótką logikę, w momencie kiedy sobie obniżamy to zawieszenie, przestawiamy jego geometrię na tyle, że robi nam się negatyw. I teraz, żeby go sprostować, no to musimy wydłużyć górne wahacze, żeby zniwelować ten negatyw. No i tak pewnie wszyscy konstruktorzy tych zawieszeń, tych wahaczy regulowanych poszli taką drogą, natomiast ja sobie to troszkę inaczej rozkminiłem, opatrzałem jak to się zachowuje w trakcie pracy. No i mi wyszło, że właśnie ten wahacz musimy skrócić, bo w momencie kiedy obniżamy zawieszenie i ten wahacz wypycha nam całe koło do tyłu, to wtedy rozjeżdża nam się geometria na tyle, że te górne wahacze możemy koło wypchnąć, ale już i tak nigdy w 100% tego nie ustawimy. I też jak patrzyłem na jakieś filmiki na YouTubie, gdzie ludzie walczą z tym zawieszeniem, montując właśnie te górne wahacze, to nigdy nie mogli w 100% uzyskać, wyprostować koła, żeby nie było negatywu. Taki filmik widziałem, jak gościu 5.5 AMG na 400 metrów startował i właśnie walczył z tymi ustawieniami i nie mógł dojść do tego, ale właśnie walczył z tymi regulowanymi wahaczami poprzecznymi. Ja się zdecydowałem na wymianę tego wahacza. No i teraz tak, program nam podaje pełne parametry fabrycznego Mercedesa, bo tak jest ustawiony program, że wybieramy sobie auto, pod które chcemy ustawiać zbieżność, czyli wpisaliśmy CLK właśnie C208, 3.2 i nam komputer te dane, które Mercedes przewiduje do tego zawieszenia. No i po tym moim ustawieniu na sznureczki, które możemy obejrzeć sobie na poprzedniej części 16 i też chyba w 12 wersji. W 12 wersji zacząłem tą modyfikację zawieszenia i tam też właśnie się czołgałem i rozkminiałem, które wahacze co i jak mi to ciągnie, jak mi to pracuje. W 16 wersji już sobie pod te aluminiowe wahacze dobrane z Audiczki to ustawiałem na sznureczki, no i wychodzi na to, że udało się i to takim garażowym sposobem to wszystko poustawiać. No, także nie takie straszne te 5 wahaczy, jakie malują. I jak ktoś chce, to polecam tutaj się zapoznać, jak ja to zrobiłem i zrobić tak u siebie. No. Dobra, Never Ending Story, ciąg dalszy. Ponieważ auto miało, w sensie CLK, w lusterkach 3 żarówki, a tutaj sobie daliśmy jedną żaróweczkę i ponieważ z przodu mamy w ten mały kierunek wstawionego LEDzika, no bo to była bardzo mała lampka, chyba tylko miała pełnić funkcję obrysowej, a my z niej zrobiliśmy kierunek, żeby porządnie świeciło tą malutką żaróweczką, taką jak w rejestracji. Daliśmy LEDzika, no i teraz w bardzo szybkim tempie zaczęło
zaczął działać przerywacz, ponieważ ma za małe obciążenie. No i dlatego zarówno z lewej, jak i z prawej strony wlutowywujemy jeszcze oporniczek. Tutaj sobie wziąłem oporniczek 50W, dość duży, no ale mamy dużo żarówek do pominięcia. No już z lewej strony sobie go wstawiłem, już z lewej strony kierunkowskazy chodzą normalnie. Zaraz sobie wstawimy z prawej strony też tego, wlutujemy sobie tutaj właśnie w kabelki od tego kierunkowskazu, który jest tutaj w błotniku i tym samym oszukujemy po prostu przerywacz i komputer wiązkę CAN. Powinno nam to chodzić w normalnym tempie i nie powinien nam wyskakiwać już błąd żarówki, jeżeli chodzi o kierunkowskazy. No i bardzo ładnie chodzi kierunkowskazik. Bardzo ładnie chodzi kierunkowskaz. Very good, my friend. Niech się troszkę zagrzeje. Niech się troszkę olej porządnie rozleje. No i dobra, przy okazji tutaj jeszcze walki zająłem się tym takim elementem, który był pod spodem. Tutaj przychodziła wcześniej w Mercedesie plastikowa osłona, dlatego te miejsca tutaj były takie purchle, co było widać na filmiku, niefajne. Natomiast nie było to z niej, tylko miało purchle. Były takie miejsca, że to wszystko przeczyściłem szczotką drucianą wczoraj. Przemyłem sobie tą rdzę później takim środkiem i koral. Nigdy nie byłem zwolennikiem takich środków, no ale technologia idzie do przodu, chemia idzie do przodu, także coraz więcej osób to używa, także ja też sobie użyłem akurat i korala. Zobaczymy. Czyli tak, wyczyszczona rdza była do zera szczotką drucianą, przeleciane tym koralem, odczekana godzinka, wyczyściłem sobie wszystko, podczyściłem nitro tutaj z olejów, nie olejów, trochę przymatowiłem, no i położyłem epoksyd z pędzelka. Na epoksyd wjechała masa poliuretanowa, ta taka a la baranek, no i na to teraz wleciała czarna farba. Także te miejsca takie właśnie, co tutaj były niezbyt estetyczne, przez to, że tu właśnie była plastikowa osłona, no i tutaj się trochę syfu musiało zbierać, więc po prostu były purchle, było podczyszczone. Tak, to podłogę mamy śliczną. Tutaj tylko w 3 miejscach przy tych korkach od spustu. Tak jak widać, tu jest oryginalny korek, tu jest oryginalny korek. Przy tych korkach po prostu się już podnosiło, to była lekka rdza pod spodem. Też to przeczyściłem. Zaciągnąłem z pędzla czarną masę wokół, tak jak to właśnie jest w oryginale, że to jest tak masą przykryte. No i powinno być super. Ogólnie podłoga jak na CLK to jest ładna. Tutaj też jedną dziurkę to już wcześniej załataliśmy. Teraz zaciągnąłem. Tu też była dziurka pod akumulatorem, to już wcześniej. Co zacząłem jeszcze trochę podmalować, bo tak to ściknąłem stąd, a wcześniej było tutaj właśnie zagumowane. No i co? I powoli wszystko sobie małymi kroczkami wyprowadzamy, żeby było elegancko. Także w sumie ostatnie purchle, ostatnia rdza na tym pojeździe właśnie została usunięta. No i co? I będziemy sobie niedługo testować wszystko. Si! Dobra, jeszcze na sam koniec tutaj w część profili zamkniętych podlałem woskiem. Także tutaj specjalne były porobione spusty wody i takie otwory techniczne do tego, właśnie żeby napuścić wosku. I teraz nam tu ładnie wosk wycieka. Widzimy tutaj na łączeniach sobie to fajnie spływa, także bardzo fajnie to zabezpieczy wszystko. No. Także pomalutku zbliżamy się do tego, żeby można było normalnie eksploatować maszyneczkę. Dobra, czas się zająć kolejną pierdolologią z Volvo, czyli krótko mówiąc nie chcę, ale muszę.
Dobra, spróbujemy sobie zarzucić nowe uszczelki. Także z tej strony mamy takie fajne rynienki, z drugiej strony na tych rynienek trochę brakowało. I tam z tyłu, z dołu były podklejone, bo tu taka była reparaturka z tej strony wstawiona na sztuczkę przez kogoś. I tu wcześniej była uszczelka przyklejona, spróbujemy ją też przykleić. Ewentualnie kiedyś się dorobi taką właśnie rynienkę i się ją zanituje, ale to już nie dziś. Nie dziś, nie tym razem. Nie dziś, nie tym razem i tak tutaj już kurde jest tyle włożonej dodatkowej pracy, że masakra. Co, tutaj mamy takie blaszki wykańczające ten dół deski z jednej, z drugiej strony, także sobie ona też tu zaślepia bezpieczniki, także sobie też zaraz to zdemontujemy, a tutaj jeszcze sam nie będzie widać, zdemontujemy, podmalujemy na czarno z takich rzeczy. No, takie pierdółka tu, pierdółka tam i się dzień schodzi. No i co? No i sobie pojeździmy chwilkę i co? I będzie chyba finito. Finito, my friend. Finito. Także ewolucja druga koncepcyjna, ponieważ pierwsza ewolucja zakładała tylko swapa, druga ewolucja zakładała wiele zmian, czyli mamy 95% ewolucji drugiej i tak już zostaje. Pewnie przyjdzie jakaś ewolucja trzecia, ale to za jakiś czas na pewno nie teraz. No, także tak. I dobra, 9:56, czas na śniadanie. Wkładać uszczelkę zacząłem o 7:48, teraz spojrzyłem. To poprzednie nagranie było o 7:48. No czyli załóżmy, że o 7:55 zacząłem zakładać tą uszczelkę. Mamy 9:00, praktycznie już 10:00. Jedyne co, to sobie zrobiłem kawki. No to można powiedzieć 10 minut odeszło mi na kawkę, a tak to jest walka. Aż mi ręce drżą, żeby tą uszczelkę wepchnąć. Także często są zadawane pytania, ile taki projekt roboczo-godzin pochłania. No, głupia uszczelka potrafi pochłonąć kilka godzin, a jeszcze mamy z drugiej strony na drzwiach do założenia. No, także tak. Dobra, no co? Walczymy. Jak się zaczęliśmy grzebać, to musimy już tutaj ją dogrzebać do końca. Dobra. Zmienimy mu jeszcze oliwkę, chociaż ta oliwka nie wygląda jeszcze tak strasznie, natomiast według tego, co jest wklejone, to olej był zmieniany w 2019 roku. No to warto już zmienić. Także tak. Lejemy podobną specyfikację jak była. No i będzie git. Dobra, oliwka zmieniona. Także i z tego, co tu patrzę na karteczkę, o ile można w nią wierzyć, ale chyba tak, to wcześniej mieliśmy oliwkę zmienianą przy 265 tysiącach. Także 5 tysięcy więcej zostało nakręcone na starym oleju. Raczej wątpię, żeby ktoś to wymieniał. Także tak, naliliśmy oliwki. Jeszcze jutro muszę, jadąc, na razie mam tak trochę poniżej połowy. Brakło mi jeszcze litra do pełności, ale to kupię jeszcze litrowy jutro i doleję pół litra, a pół litra się wrzuci w bagażnik, niech sobie będzie w połowie. No, jak to się mówi, dobrymi intencjami jest piekło wymurowane, czy jakoś tak. Założyliśmy starą ramkę na starą uszczelkę, na nową szybę. No trochę przeoszczędzić chciał człowiek, bo ta uszczelka wyglądała jeszcze na w miarę w sumie elegancką, ale niestety jest obkurczona względem fabrycznej. I ona już wcześniej nosiła ślady kleju, czyli już ktoś wcześniej ją podklejał, ten klej został wyczyszczony. Została założona na wosk. No i przez jakiś czas było wszystko super, ale niestety wosk najprawdopodobniej tutaj zacieka woda od góry. Wosk się wypłukał, bo to też widzę, że tutaj się właśnie pojawił zaciek pod elementami ozdobnymi we wnętrzu. No i czeknie. Założyliśmy jeszcze ramkę. Ramka jest stara, zniszczona była, więc bardzo ciężko było ją założyć. Męczyliśmy się
kilka godzin tutaj sąsiada poprosiłem aż o pomoc, żeby mi tutaj naciągał, trzymał, a ja ją po prostu mocowałem. No i niestety po założeniu tej ramki jeszcze troszkę ta uszczelka się ściągła i teraz po prostu zaczęła szyba ciec niesamowicie. Tak się składa, że ostatnio auto stało właśnie na dworze w nocy i padał deszcz. O, no i widzimy właśnie, że nam się tu zebrało trochę wody z tej strony, z tamtej strony nie. No i co? I musimy teraz odkręcić ten elemencik, wyciągnąć dywanik, bo on jest taki podklejony grubą gąbką, która jest w kształcie podłogi. Wszystko tutaj sobie wysuszyć. No i co? I będziemy musieli zamówić po prostu uszczelkę szyby przedniej i wymienić. Także tak to jest z tymi projektami. Także niestety trochę chciało się oszczędzić, a efekt jest taki, że podwójna robota. No ale nic to. Fajnie, że auto już jeździ. Także zaraz się wybierzemy też na test. W sumie na pierwsze takie przejażdżki z testem. Zaraz się wybierzemy na pierwszy test, taki poważny tego auta, że zrobimy kilkaset kilometrów. No i do tego, żeby zrobić pierwsze testy temu autu, poprosiłem zawodowego YouTube'owego testera. Także jedziemy i przetestujemy auto z osobą, która nie jeden samochód już testowała i to w sposób ekstremalny. Także zobaczymy, co powie nam na temat tego pojazdu. Także wyścig walców drogowych. No nic to. Poczekamy, nie będziemy się między nie władowywać. Chyba, że ten nas puści i tamten nas też puści. Ten nas puszcza, żeby nas zaraz nie rozjechały, kurna. Czy człowiek troszeczkę za dużo napracował nad bryczką, żeby go teraz walcami przerżnęli w pół. No i dobra, jak widać zaświecił nam się czek. I teraz tak, zaraz sobie go sprawdzimy. Pyk. Telefonikiem. Nagrywam teraz telefonem mamy, dlatego nam się trochę rozdzielczość pogorszy. No i dobra, korzystamy sobie z modułu Bluetooth. Odpalamy sobie aplikację. Jesteśmy w stanie szczytać błędy. On troszkę sobie czasu myśli. No i dobra, no i co mamy? Zapala nam się cały czas EVAP. Także tak, możemy go spróbować skasować, ale on i tak już właśnie go próbowałem. I tak już go próbowałem skasować i wyskakuje, a to EVAP to jest to odpowietrzenie układu. Dobra, już się możemy przełączyć na mój telefonik. To jest odpowietrzenie tego układu zbiornika paliwa, odpowiednie ciśnienie. No i mamy ten teraz gaz, ale podejrzewam, że po chwili się przejedziemy i się znowu zapali. Ale dobra, ale to i tak myślę, że się przejedziemy i pewnie się ponownie zapali, czyli EVAP to jest to, z czym walczyliśmy tutaj, jeżeli chodzi o filtr paliwa i ten zawór ciśnienia paliwa. No i też mamy ten motocyklowy koreczek, a to jest wszystko tutaj powiązane, to co też tłumaczę na 16 części, także jeszcze będziemy musieli tutaj pogrzebać. No ale to właśnie takie są te projekty, że to jest wszystko modyfikujemy, mimo że opieramy się o oryginalne podzespoły, to i tak niestety te modyfikacje gdzieś coś się nie chce skumać i teraz my musimy skumać, co tam nie kuma, żeby to zrobić, żeby się wszystko kumało. Także tak, no wieczny projekt, to zawsze powtarzam, to jest zawsze wieczny projekt już.
ciężka praca. Widzę. Strasznie. Jezus, ile to się trzeba narobić. No. Ten się tylko kto wie. Proszę bardzo. To jest życie. Tak. No dobrze, dobrze. Przepraszam. Pozwolisz, że sobie wrzucę też na swój kanał Przeszkadzam tobie urywki. w pracy. Także na koniec kolejnej części historii z Volvo Amazonem zapraszam standardowo do lajkowania, komentowania i do subskrypcji. A osoby, które tutaj pojawiły się z uwagi na to, że obejrzały odcinek u Petrolheada z tym autem w roli głównej, zapraszam do zapoznania z kanałem, do obejrzenia pozostałych projektów, które są w playlistach na tym kanale i do zasubskrybowania, do udziału w komentowaniu, w komentarzach i do zostawienia łapki w górę. I do następnego przy kolejnym szalonym projekcie na kanale.